Przed Wami kolejna część 26. Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego. Mieliście pokaz sokolniczy, bębniarzy, łuczników i piechoty, a więc czas na jazdę konną. A tymczasem już w ich rękach kopia. Moi drodzy, podstawowa broń każdego rycerza. Gdy tylko pomyślimy o rycerzu, zwykle na myśl przychodzi nam miecz, chociaż podstawową bronią jest właśnie kopia. Uzbrojenie jazdy konnej w średniowieczu przeszło znaczącą ewolucję, aby sprostać nowym wyzwaniom pola bitwy. Na początku średniowiecza rycerze często korzystali z prostych mieczy i tarcz. Rozwój siodeł i strzemion poprawił stabilność jeźdźców, co z kolei zwiększyło ich skuteczność bojową. Najbardziej dominujących sił na polach bitew średniowiecznej Europy, co miało ogromny wpływ na strategię militarną tamtych czasów. Raz, dwa, trzy, a idzie. Galopie, raz, dwa, trzy, a idzie. W galopie, raz, dwa, trzy, ajajaj. Ale ciszę. Raz, dwa, trzy. Pokazy jazdy konnej inspirowane średniowieczem to widowiska pełne spektakularnych scen. Nie jadą po kolei, ale z nawrotem. Jest będzie nawrót. Już pięknie poprawiony nawrót. I jest popraw. Dzięki prawego autorytoru. Już poradził konia. Dzięki na jego mieczu. Nawrót. Zazwyczaj odbywają się na otwartych terenach, gdzie widzowie mogą podziwiać umiejętności jeźdźców. W pokazach często prezentowane są rycerskie turnieje, w których uczestnicy walczą na kopie, próbując zrzucić przeciwnika z konia, co zobaczycie oczywiście później. Dodatkowo jeźdźcy mogą prezentować techniki walki na miecze, co oddaje ducha dawnych czasów. W Polsce pokazy średniowiecznej jazdy konnej są jednymi z najbardziej widowiskowych elementów turniejów rycerskich i festiwali historycznych. To nie jest zwykła przejażdżka, to dynamiczne widowisko stylizowane na średniowieczne turnieje rycerskie. Rycerze podczas dzisiejszego pokazu pokazują swoje umiejętności. Zobaczycie trafienie kopią w małe cele podczas galopu, ścinanie mieczem zawieszonych przedmiotów czy precyzyjną jazdę między przeszkodami. Tutaj liczy się kontrola nad koniem i perfekcyjna technika. Wygrasz trzecia Aurusza. Zobaczcie brawka. I do przodu. Zobaczcie pojawia tam i raz, dwa. I blisko, żeby pełen sukces. Za słabo dla szczepnia. Ja mówię to na początku. Tego nie jeżdżą na oklaski. I już. Zabójski. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. To nie tylko rozrywka. W średniowieczu były realnym treningiem przed bitwą. Rycerz musiał opanować konia jedną ręką, a drugą walczyć. Często w ciężkiej zbroi ważącej nawet kilkadziesiąt kilogramów.
Takie umiejętności decydowały o życiu na polu walki. Zobaczycie również autentyczne stroje i zbroje, huk kopyt odbijający się od ruin zamku, kurz unoszący się nad areną, tłum reagujący na każdy pojedynek. To jeden z tych momentów, gdzie naprawdę czujesz klimat średniowiecza. Przypatrzcie się, jakie piękne zbroje mają ci panowie. Wszystko to wzbudza ogromny podziw i szacunek dla ich pasji. To doskonała okazja, by przenieść się w czasie i poczuć ducha średniowiecza w jednym z najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Jak już zauważyliście, pewnie coraz bardziej zwiększa się dynamika pokazu. Wszystko to będzie prowadzić do kulminacji tego pokazu, a mianowicie szarży z kopią na przeciwnika. Także zostańcie ze mną. W Polsce pokazy jazdy konnej w klimacie średniowiecznym odbywają się głównie podczas turniejów rycerskich i jarmarków historycznych na zamkach. Najbardziej widowiskowe wydarzenia łączą kunszt jeździecki z rekonstrukcją walk. Zamek Ogrodzieniec regularnie organizuje duże widowiska, takie jak międzynarodowy turniej rycerski. Wydarzenie to przyciąga zarówno zawodników z różnych krajów, jak i widzów pragnących poczuć atmosferę dawnych czasów. Dodatkowo podczas turnieju odwiedzający mogą skosztować tradycyjnych potraw oraz obejrzeć występy artystyczne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja ciągle widzę smoka. Widzicie go? Patrzcie na wprost, od lewej głowa, grzbiet i ogon. Tak naprawdę nie widziałem tego podczas kręcenia, a dopiero teraz przy montażu od razu wpadło mi w oko. Po zobaczeniu odcinka podzielcie się w komentarzu, który rycerz bardziej wam się spodobał. Ja również mam swojego faworyta, a jest nim pan na białym koniu. Jakoś jego całokształt bardziej przykuł moją uwagę podczas całego turnieju. Mimo tego, że tu jego koń się wystraszył i nie udało mu się prawidłowo wykonać tego zadania. Oczywiście wyrazy szacunku i uznania należą się również paniom, które wiernie służą pomocą podczas całego tego pokazu. Bez nich część atrakcji by się nie odbyła, co warto nadmienić. Pamiętajcie, że Zamek Ogrodzieniec leży na szlaku Orlich Gniazd. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych ruin w Polsce oraz był wykorzystywany w filmach i serialach, np. Wiedźm. Samo jego zwiedzanie uważam za obowiązkowe w przerwie między turniejami. W końcu coś na każdy czeka. Za chwilę najlepsza część pokazu. To jest coś, co zawsze robi największe wrażenie na widzach. Rycerze w pełnym uzbrojeniu, pędzący na siebie z kopiami. Ruszyli! Piękne zabienie. Oni jadą! Jedyna kopie, ruszyli! Ależ piękne zabienie! W dawnych czasach kopie turniejowe były celowo osłabiane, aby łamały się przy uderzeniu.
Zmniejszało to ryzyko śmierci, ale wciąż było bardzo niebezpieczne. Dzisiejsze pokazy odtwarzają ten efekt, zachowując widoskowość, ale z większym naciskiem na bezpieczeństwo. W trakcie takich widowisk ogromne znaczenie ma rytm i tempo jazdy. Galop musi być idealnie wyczuty, bo nawet drobny błąd może zrujnować cały przejazd. Dlatego każdy pokaz to nie tylko walka, ale też precyzyjna współpraca człowieka ze zwierzęciem. No i cóż, wszystko co dobre szybko się kończy, prawda? Nie ukrywam, że końcówka pokazu była zdecydowanie najmocniejszym atutem całego dzisiejszego dnia. Pamiętajcie, że podczas całego dnia różne turnieje tu występują. Na koniu Leonardo! Jeździec białego konia to oczywiście Bon Kamil Zakurski, Herbu Gocmon na koniu Wędryn. Pani jeszcze się troszeczkę rozjadą, moi drodzy, tak. Subskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z moich podróży. W komentarzu napisz, co najbardziej podobało Ci się w dzisiejszym odcinku. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.